Stoisz przed wyzwaniem zaplanowania wizji cyfryzacji dla działu utrzymania ruchu? Nie wiesz, od czego zacząć, a sam temat jest dla Ciebie obcy? Świetnie trafiłeś, bo w dzisiejszym filmie przybliżę Ci, czym jest wizja cyfryzacji. Przedstawię proste porady i pokażę, co powinna zawierać. Nie przedłużając, zaczynamy. Czym w ogóle jest wizja cyfryzacji? Przede wszystkim wizja cyfryzacji definiuje, kim chcemy się stać w przyszłości jako firma pod względem pojawiających się nowych technologii. Wizja ta powinna obrazować, w jaki sposób będziemy rozwiązywać przyszłe problemy, w jaki sposób nasza firma będzie funkcjonować oraz jak będzie wyglądać nasz zespół oraz ich praca. Ponadto powinna przedstawiać przekonujący obraz transformacji i sprzyjać wzajemnemu zrozumieniu na wszystkich płaszczyznach organizacji. Podczas pisania wizji cyfryzacji z pewnością nasunie Ci się pytanie, czy to wszystko w ogóle jest potrzebne. Odpowiedź brzmi jak najbardziej. Dobrze napisana i przedstawiona wizja cyfryzacji jest w stanie wskazać kierunek i pozwolić na zachowanie ciągłości, przekładając się następnie na prężny rozwój organizacji. Wizja pokazuje szerszy obraz i jasno opisuje, jak będzie wyglądać nasze przedsiębiorstwo za kilka lat. Z pewnością może przełożyć się to na zwiększoną motywację, ponieważ widzimy cel, który chcemy osiągnąć. Dzięki wizji pracownicy mają większą świadomość tego, gdzie dąży firma, w której pracują oraz pokazują, jaką są częścią organizacji. Zwiększenie tej świadomości może przejawiać się w poczuciu np. większej odpowiedzialności za swoją pracę. Wizja nakreśla również kierunek przyszłej zmiany. Ukazuje, że organizacja idzie naprzód, ciągle myśląc o rozwoju. Układając innowacyjną wizję cyfryzacji, jesteśmy w stanie stać się bardziej konkurencyjni na tle innych firm. Przejdźmy teraz do najważniejszej kwestii, czyli co nasza wizja powinna zawierać. Wizja dla każdej organizacji powinna być unikalna, aczkolwiek należy pamiętać o kilku wspólnych punktach, w których warto się trzymać. Po pierwsze cel, czyli kluczowy aspekt każdej wizji. Pozwala nam zwizualizować, do czego dążymy i co chcemy osiągnąć. Następnie przyczyna, czyli aspekt w firmie, który zasiał w nas pierwszą motywację do zmiany. Przykładem może być utrudniona komunikacja w dziale technicznym między mechanikami a kierownictwem. Dany problem może rozwiązać system informatyczny CMMS, który skutecznie wspomaga przepływ informacji. Kolejnym ważnym krokiem jest wyznaczanie konkretnych obszarów, którym przydzielimy osoby za nie odpowiedzialne. Musimy mieć również świadomość, że słowo zmiana dla większości osób ma wydźwięk negatywny, co przełoży się z pewnością na pesymistyczny odbiór naszej wizji i idącej za nią transformacji. Pytanie, jak tego uniknąć? Należy klarownie wytłumaczyć, jak wprowadzana zmiana wpłynie na dotychczasową pracę oraz stanowisko każdej z osób w organizacji. Następnie nasza wizja powinna jasno przeprowadzić zespół przez cały proces wdrożenia nowych technologii. Kolejnym aspektem jest wizja po wdrożeniu, która nie pozwala nam osiąść na laurach po skończonej transformacji. Ważne jest, aby nasz rozwój był nieprzerwany. Po osiągnięciu danego celu, czyli np. wdrożeniu systemu CMMS do działu utrzymania ruchu, warto zastanowić się, jakie moduły i kolejne rozszerzenia przydadzą nam się w przyszłości. Ustalenie KPI w trakcie wdrożenia to następny punkt obowiązkowy. Daje nam to możliwość porównania założonych wcześniej parametrów z rzeczywistymi. Z pewnością wraz z przedstawieniem wizji cyfryzacji naszemu zespołowi pojawią się pytania dlaczego i po co. Wiele osób wychodzi niestety z założenia, po co coś zmieniać, skoro było dobrze. Nie chce wyjść ze swojej strefy komfortu. Warto więc dokładnie przedstawić, jakie korzyści przyniesie wspomniana transformacja i w jaki sposób usprawni i ułatwi dotychczasową pracę poszczególnych osób oraz po co to robimy. Teraz już wiesz, co powinna zawierać wizja cyfryzacji Twojej organizacji. Ale czy to wszystko? Warto również zastanowić się, co zrobić, żeby przedstawiona wizja była naprawdę przekonująca. Po opracowaniu wizji należy skonsultować ją z osobami z różnych działów, tak by pozyskać szersze spektrum sprawy i sprawdzić, czy jest dobrze zrozumiana przez innych. Oprócz tego warto zadać sobie następujące pytania, które mogą ułatwić tworzenie wizji. Czy moja wizja jest klarowna? Czy obrazuje nadchodzące zmiany? Czy jest w stanie zmotywować do zmian? Czy odpowiada na pytanie dlaczego? Czy jest konkretna?
Bardzo ważną kwestią w wizji cyfryzacji jest to, w jaki sposób będziemy przekazywać ją całej organizacji. Po stworzeniu danej wizji, komunikowanie jej firmie powinno odbywać się często i na różne sposoby. Jednak ciągłe powtarzanie jej od A do Z na każdym zebraniu firmowym nie jest najlepszym rozwiązaniem. Dużo bardziej przystępnym wyjściem w sytuacji jest przemycenie wartości i wyznaczonych celów w codziennych, drobnych czynnościach. Pytanie, co warto jeszcze rozważyć w temacie wizji cyfryzacji? Pierwsza kwestia to to, czy naprawdę jesteśmy w stanie zrealizować przedstawione obietnice. Warto zastanowić się, czy przytoczone wielkie słowa są naprawdę realne w przyszłości i czy jesteśmy w stanie ich dokonać. Często lepiej mimo wszystko napisać mniej i mieć pewność, że będziemy w stanie dowieść ten projekt do końca. Należy trzeźwo spojrzeć na dany temat i zadać sobie pytanie, czy naprawdę możemy być w tym miejscu za kilka lat. Po drugie, warto przemyśleć, czy nasza wizja przetrwa próbę czasu. Należy brać pod uwagę, że świat bardzo szybko biegnie do przodu, a za nim coraz to nowe technologie. Tutaj należy zadać sobie pytanie, czy zmiany, które chcemy wdrożyć dzisiaj, za kilka lat będą robić to samo wrażenie, a może będą już przestarzałe. To ważne, aby ułożyć swoją wizję tak, by była aktualna nawet w przyszłości. Warto również na samym początku przyjąć taktykę stawiania małych kroków, które z pewnością będą bardziej przyjazne. Przykładowo, zamiast zaczynać transformację od uczenia wszystkich w organizacji skomplikowanego systemu ERP typu SAP, możemy na początek zoptymalizować działanie utrzymania ruchu przy pomocy bardziej intuicyjnego CMMS-a. Być może aktualnie planujesz transformację cyfrową, w której główne skrzypce ma grać nowy system CMMS. Borykasz się z opracowaniem wizji stricte pod rozwój tego rozwiązania. Nasi specjaliści mogą Ci w tym pomóc. Jesteśmy w stanie nakierować Cię, dać sporą dawkę praktycznej wiedzy i porad. Kliknij w link w opisie i dowiedz się więcej o tworzeniu wizji cyfryzacji. Podsumowując, wizja cyfryzacji to ważny aspekt dla każdej firmy. Pomaga nie tylko w rozwoju, ale też nadaje sens i kierunek dążenia organizacji. Mam nadzieję, że w tym krótkim poradniku rozjaśniłem Ci nieco temat wizji cyfryzacji przedsiębiorstwa i odsyłam do opisu po więcej praktycznych informacji. Zasubskrybuj kanał, aby być na bieżąco oraz zostaw łapkę w górę, jeśli film choć trochę Ci się spodobał. Dziękujemy bardzo za uwagę i do usłyszenia.